Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. W tej ostatniej odsłonie wielowątkowej rozmowy z Krzysztofem Wojsławem z norweskiej firmy Sweco będziemy mówić o jego sukcesach. Sukcesach, które zostały dostrzeżone praktycznie na całym świecie. Trochę wspomnieliśmy już to przy okazji opowiadania o projekcie Randselva Bridge, bo wiele tych sukcesów jest z tym związanych, ale za tym stoi też ciężka praca, dodatkowe studia i umiejętność pracy w międzynarodowych zespołach. Zapraszam na rozmowę. Krzysztofie, mówiłeś już o Politechnice Gdańskiej w poprzednim spotkaniu, ale to chyba nie była jedyna Twoja uczelnia, prawda? Tak, na ostatnim roku studium magisterskich wyjechałem na wymianę do Norwegii, gdzie pisałem pracę magisterską pod opieką Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Trondheim. A jak sobie radzisz z językiem norweskim? Bo wiesz, znajomość angielskiego w Norwegii jest powszechna, ale na pewno niewystarczająca, nie? Tak, to prawda. 8 lat spędzonych w Norwegii zobowiązuje już do mówienia po norwesku, ale masz rację, żeby stać się częścią zespołu, trzeba mówić po norwesku, a sam angielski nie wystarczy. Tutaj naprawdę droga była dość długa i wyboista. Język nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza pełno dialektów, ale spotkałem na swojej drodze wspaniałych ludzi, którzy pomogli mi w nauce. Ukończyłeś też wiele różnych kursów. Możesz wymienić kilka z nich, takich najciekawszych? Sporo kursów odnośnie programów obliczeniowych, jak Sophistic na przykład, ale też zainteresowałem się przeprowadzaniem i koordynacją projektów, między innymi kurs na Virtual Design and Construction na Uniwersytecie Stanforda. No, wiem, że poznałeś się tam nawet współtwórcę metody VDC, czyli słynnego profesora Martina Fischera ze Stanford University. Tak. Z profesorem miałem przyjemność współpracować. Był on moim tak naprawdę opiekunem mojego raportu w EDC odnośnie wcześniej wspomnianego mostu Randselva. Później miałem też okazję z nim współpracować. Zaprosił mnie do Stanford University na inaugurację roku akademickiego. Tam wygłosiłem swoją prezentację odnośnie mostu i wyników odnośnie raportu. Wiesz, na temat VDC to na pewno musimy jeszcze porozmawiać, zrobić osobne spotkanie. Tak, zdecydowanie. Teraz chciałbym Cię zapytać o Twoją aktywność zawodową, taką bardziej inżynierską, która sprawiła, że otrzymałeś w zeszłym roku aż tyle nagród. Od kilku lat pracujesz w norweskim Sweco, to wiem, a jak ewoluowała tam Twoja kariera? Tak, trochę to się zmieniało. Już w Sweco pracuję od 5 lat. Zaczynałem jako projektant mostowy, zaczynając od obliczeń. Jednak później zainteresowałem się światem BIM. Zacząłem coraz więcej modelować. Zwłaszcza pomogły pierwsze projekty w Norwegii, 2017 rok, oparte tylko na modelu, gdzie całkowicie zrezygnowaliśmy z rysunków. Tam byłem odpowiedzialny za wprowadzenie tak naprawdę tej metody. Później przyszedł wielki projekt Randselva Bridge, gdzie byłem odpowiedzialny za międzynarodowy zespół parametryzacji, gdzie parametryzowaliśmy konstrukcję oraz za implementację metodyki w EDC. Teraz jestem odpowiedzialny w Sweco w Europie za implementację, całkowitą implementację parametryzacji we wszystkich branżach. Życzę powodzenia. Oprócz tego współtworzysz i udzielasz się w BIM Corner. Marcin Pszczółka opowiadał nam o BIM Corner rok temu na pierwszym naszym rozmowie w Infrastudio. Bardzo chciałbym poświęcić temu, wiesz, zupełnie osobny program i zaprosić w ogóle Was wszystkich, bo fantastyczni koledzy. Powiedz może tylko teraz, jaka jest Twoja rola w BIM Corner? Tak, od czasu roku, kiedy Marcin ostatnio był w studiu, dużo się zmieniło. Prawie 200 000 unikalnych użytkowników z 195 krajów. To pokazuje prawdziwe zainteresowanie tym skandynawskim rynkiem. Moje zadanie w BIM Cornerze to przede wszystkim nauka parametrycznego modelowania i metodologii WDC. Tam staram się krok po kroku tłumaczyć w sposób tak praktyczny i inżynierski, jak posługiwać się tymi metodami. To przy tej okazji zostałeś youtuberem? Tak, szczerze powiem, że nigdy nie myślałem, że zostanę youtuberem, że pojawię się na YouTubie, ale tak to wyszło. Tam stricte udzielam porad i trików, jak używać programu Grasshoppera do parametrycznego modelowania. Wiesz co, no to teraz już nikt nie będzie mieć wątpliwości, że wszystkie nagrody i wyróżnienia, które otrzymałeś ostatnio, naprawdę należały się. To może spróbuję je chronologicznie wymienić, jeśli pozwolisz, a ty mnie najwyżej poprawisz, dobra? 2019 rok. Najlepszy pracownik Sweco w Norwegii, zgadza się? Tak jest. 2020 najlepszy młody inżynier wśród wszystkich firm projektowych w Norwegii, tak?
Ten sam rok, 2020 i nagroda zespołowa Tekla Global BIM Award za najlepszy projekt BIM na świecie. To chyba Ranselva, tak? Tak, chodziło o Ranselva. No i całkiem niedawno najlepszy młody inżynier według Europejskiej Izby Inżynierów Konsultantów. Wszystko się zgadza? Zgadza się. No, trochę się nazbierało w ostatnim czasie. Nazbierało się, proszę Państwa, nazbierało się. A które z nich mają dla Ciebie największe znaczenie? Teoretycznie najważniejsze powinno być te ostatnie, czyli nagroda za najlepszego konsultanta w całej Europie. Jednak dla mnie najważniejsze personalnie było to zdobyte w Norwegii, czyli takie na własnym podwórku, bo tam konkurowałem z firmami o podobnym profilu, pracujących na podobnych projektach, używających tych samych narzędzi. Tak? Także to było dla mnie gdzieś najważniejsza wygrana. No, a konkurencja duża była? Tak, zwłaszcza w tej europejskiej nagrodzie, gdzie wszystkie kraje należące do EFSY mogły wystawić po 5 swoich kandydatów, także była dość spora konkurencja. To powiedz mi, jak Norwegowie zareagowali na fakt, że najlepszym norweskim młodym inżynierem, i to nie tylko budowlanym, został wcale nie Norweg, a Polak. Myślę, że mogło to wywołać niemałe zdziwienie, zwłaszcza gdy Norwegowie zobaczyli tyle dziwnych znaków w moim imieniu i nazwisku. Czytając gazetę, naprawdę musieli mieć problem z wypowiedzeniem mojego imienia. No widać, że Europę już zawojowałeś. Zresztą, wiesz, nazwisko w końcu zobowiązuje. I zostałeś liderem przyszłości na rok 2021 w Europie. Czy twoja przygoda ze Stanford oznacza, że teraz czas na Dolinę Krzemową? Bardzo ciekawy kierunek. To nie jest naprawdę wykluczone. No, nie wierzę jednak, że skończyłeś już swój proces edukacji. Masz może coś zaplanowanego? Masz rację, jestem z tych osób, które musi cały czas się uczyć i tak naprawdę mam zaplanowaną naukę niektórych języków programowania, które tak naprawdę usprawniają moją pracę, ale tak naprawdę też chciałbym powrócić do nauki języka hiszpańskiego. W BIM Cornerze widzimy duży potencjał na rynku Ameryki Południowej. No, zgadza się. Zazdroszczę też tego hiszpańskiego. Krzysztofie, bardzo dziękuję Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz gratuluję tych wszystkich sukcesów. Wiem, że to za tym wszystkim stoją naprawdę lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń. No a biorąc pod uwagę Twój wiek, to wiesz co, to spodziewam się, że jeszcze będzie wiele następnych nagród, czego Ci bardzo życzę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydania naszego Infrastudio.